Alexa Stage. Witam serdecznie, nazywam się Ewa Kolczyk i w Amazon Development Center kieruję zespołami inżynierskimi zajmującymi się syntezą mowy. Dzisiaj spotykamy się w kolejnym odcinku Alexa Stage, serii rozmów z ekspertami i ekspertkami, których łączy pasja i zainteresowanie sztuczną inteligencją. Chcemy rozważyć, jak sztuczna inteligencja wpisuje się w różnorodne aspekty życia. Chcemy też poszerzyć naszą wiedzę na ten temat, ale nie tylko na temat samej technologii, ale też wywołanych przez nią zmian społecznych i kulturowych. Wszystkie odcinki Alexa Stage mogą Państwo obejrzeć bądź odsłuchać na naszym kanale YouTube albo na Spotify. Dzisiaj jest z nami Ola Kunysz, programistka, autorka książki Kierunek Jakość i jak uniknąć błędów w projekcie, ekspertka w dziedzinie jakości projektów IT, TEDx speaker, mentorka ambitnych ludzi z branży IT, które chcą się rozwijać i uniknąć wypalenia, entuzjastka nowych technologii. Ola ma bogate doświadczenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w implementacji standardów jakościowych w dynamicznie rozwijających się technologiach, które zdobywała w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Jest także założycielką Szkoły Testów. Witamy, Ola. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wpływie sztucznej inteligencji na branżę IT, ze szczególnym uwzględnieniem testowania i jakości oraz o wyzwaniach związanych z wypaleniem zawodowym i o przyszłości zawodów technologicznych. Ale na początek szybki icebreaker, żeby się nam łatwiej rozmawiało. Jesteśmy w Gdańsku, pięknym mieście nad polskim morzem. Powiedz mi, Ola, morze czy góry? To jest bardzo trudne pytanie. Powinnam chyba odpowiedzieć, że jednak morze, ale u mnie rozkłada się to zdecydowanie 50/50, bo mój tato pochodzi z gór, ale całe dzieciństwo przyjeżdżałam nad morze tutaj na wakacje, więc i to moim zdaniem się nie wyklucza. Pół na pół. Trzeba podzielić swój czas. Super. No dobrze. No to przejdźmy do sedna. Powiedz mi, co w twoim rozumieniu jest inteligencją i jak w to wszystko wpisuje się sztuczna inteligencja? Znaczy w ogóle inteligencja to jest dla mnie taki zespół w ogóle cech jakichś umiejętności czy zdolności, ale określiłabym, że w zasadzie są 3 elementy tego. Pierwszy element to jest nauka, jakieś poznawanie, jakieś przyswajanie informacji, potem wykorzystywanie tych informacji i takiej logicznej, nazwijmy to, wiedzy, rozwiązywanie jakichś problemów, ale też rozwiązywanie tych problemów z ludźmi, czyli takie społeczne kompetencje. Też cały zestaw tak naprawdę umiejętności, który jest potrzebny do rozwiązywania tych problemów i potem taki trzeci etap, czyli wnioskowanie. Wyciąganie wniosków, co było ok, co można poprawić i po prostu taki cykl, który się jakby zamyka i on krąży w kółko i dla mnie właśnie czymś takim jest inteligencja. I sztuczna inteligencja też w zasadzie tak działa, że uczy się, potem rozwiązuje jakieś problemy, a potem wnioskuje, czy te problemy zostały rozwiązane dobrze. Często my jej w tym pomagamy i w zasadzie też na każdym z tych etapów i zdobywania wiedzy, i rozwiązywania problemów, i wnioskowania też możemy wykorzystać tą sztuczną inteligencję. Więc to też nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja musi mieć wszystkie te etapy, tylko może być wykorzystywana przez nas na każdym z nich. Mhm. Dobrze, no to teraz zobaczymy, jak z tą definicją tej sztucznej inteligencji i teraz jak możemy sprawdzić, czy ona już rzeczywiście, jaki poziom tej inteligencji osiągnęła, bo na sztuczną inteligencję i testowanie czy jakość możemy popatrzeć z 2 stron. Po pierwsze, same te moduły sztucznej inteligencji trzeba testować, chcemy wiedzieć, jaką mają one jakość. I to jest to pierwsze podejście do tematu. Drugie, one się czasem zazębiają, ale tutaj możemy je rozdzielić, to jak wykorzystywać możliwości sztucznej inteligencji do testowania aplikacji czy innego typu rozwiązań. No i chciałabym zacząć od tego pierwszego spojrzenia, czyli jakie są według ciebie nowe wyzwania związane z tym, żeby oceniać jakość i testować te najnowsze moduły sztucznej inteligencji, duże modele językowe wychodzące na świat co chwilę, można powiedzieć? No tutaj jest sporo wyzwań, bo począwszy od tego, że nie wszystko jest deterministyczne, tak? A wcześniej mieliśmy tak, że mieliśmy wejście,
coś sprawdzamy albo coś robimy, później jest wyjście i w zasadzie to wyjście zawsze jest takie samo, a tutaj tracimy trochę grunt pod nogami, więc musimy do tego podejść inaczej. Druga sprawa jest taka, że dostajemy jakieś ogromne zestawy danych i to też nie jest wcale takie proste do testowania. No i wreszcie sam proces chociażby sieci neuronowych i nauki, takie klasyczne podejście, że jest piramida testów, mamy testy jednostkowe, integracyjne, end-to-end, ono traci tak naprawdę tutaj rację bytu, bo trzeba podejść do tego zupełnie inaczej. Oczywiście możemy mieć testy jednostkowe, możemy mieć integracyjne, end-to-end, ale one będą wyglądać zupełnie inaczej. I mi się przypomina taka historia, jak pracowałam w projekcie, w którym wszyscy nasi programiści frontendu to byli backendowcy. I oni pisali frontend po prostu w taki sam sposób, w takim samym stylu jak backend. No i między innymi pisali tak testy. I widać było od razu, że oni przenoszą te paradygmaty z backendu na frontend i są takie momenty, w których po prostu brakuje im wiedzy i umiejętności, jak to pisać dobrze. Bo frontend ma swoje po prostu specyficzne jakieś tam elementy, które warto przetestować inaczej. I my wtedy nie umieliśmy tego robić, bo nie mieliśmy po prostu takich osób, takich mentorów, ani takich osób doświadczonych na frontendzie, bo to była nowa działka i dopiero trzeba było się tego nauczyć, ale bardzo długo próbowaliśmy wykorzystywać właśnie te umiejętności, które mieliśmy z backendu na frontendzie, no i to bardzo różnie wychodziło, delikatnie mówiąc, i mam wrażenie, że w przypadku sztucznej inteligencji jest podobnie. Czyli my próbujemy te nasze umiejętności, które mamy, zastosować i jest taki zgrzyt trochę. I w wielu projektach takich związanych z machine learningiem chociażby nie ma w ogóle testów, bo ludzie nie wiedzą, jak to testować. Jeszcze jakiś tam kawałek kodu Pythonowego, powiedzmy, przetestują jednostkowo, ale już dalej, już na przykład jakieś tam konkretne warstwy, gdzieś tam właśnie to, że ten wynik nie jest deterministyczny, to tu już się pojawia problem, więc jakby te nowe rozwiązania wymagają też nowego podejścia po prostu do testów. I tutaj widzę takie główne wyzwanie. No, ja muszę się zgodzić. Brak sprawdzania jakości, obojętnie jak to nazwiemy, czy testowaniem, czy ewaluacją, jest taki trochę przerażający, jak dla mnie. W związku z tym, jakie możliwości, jakie mocy mają te duże modele. Ja jeszcze może dodam, że wydaje mi się, że jeszcze kolejnym wyzwaniem jest też skala tego, tak? I tego, jak szeroka jest obecnie funkcjonalność tych modeli i jak podejść do testowania tego. Czy wiesz może już o tym, jak staramy sobie radzić z tymi wyzwaniami, z tymi problemami związanymi z brakiem determinizmu, związanymi ze skalą tego wszystkiego? Czy już dotarłaś do jakichś źródeł, które proponują, co w związku z tym zrobić? No bo nie możemy siedzieć i czekać, nie? No właśnie te nowe wyzwania, one muszą nam otworzyć trochę głowę i musimy wrócić do korzeni, czyli zastanowić się, co my tak naprawdę chcemy zrobić i dlaczego, a nie, że mamy tutaj młotek i teraz wszystko dla mnie jest gwoździem, bo ja chcę napisać test jednostkowy, bo mi ktoś kazał testować, więc ja piszę testy jednostkowe i będę starać się to robić i będzie to koszmar, bo zamiast sprawdzić na przykład przedział wartości, to ja będę starała się sprawdzać na przykład konkretną wartość. Albo zamiast sprawdzać dokładność modelu i czy on się nie pogorszył w stosunku do poprzedniej iteracji, to będę się upierać na to, że to musi być jakaś liczba x. No i wtedy to będzie rodzić frustrację, wiadomo, bo nie da się tego tak zrobić właśnie w tym świecie niedeterministycznym. Więc takie zupełnie nowe podejście, taką rzeczą, takim młotkiem starej daty, który w zasadzie jest tutaj bardzo też użyteczny, można powiedzieć, że są testy oparte na właściwościach, bo tam bardziej definiujemy reguły biznesowe i to mogą być też testy jednostkowe, ale one nie są takie oparte na przykładach. Tak jak mamy w głowie testy jednostkowe, to z reguły jest właśnie, jak wrzucę 2 i 2, no to mi wyjdzie 4. A tam jest raczej tak, że określam po prostu reguły biznesowe. One są bardzo trudne, te testy, do napisania przez programistów, bo wymagają zrozumienia biznesu, a najczęściej jest jednak tak w zespołach, że niestety programiści trochę spychają na testerów tę wiedzę biznesową i wtedy te testy są takie trochę oderwane od rzeczywistości i my opieramy te testy na implementacji, a nie na tym, co chcemy zrobić. I to jest tak naprawdę moim zdaniem ważniejsze niż to, jakiego narzędzia na przykład użyjemy, niż jaki poziom testów tutaj zastosujemy, że mamy w ogóle świadomość tego, co my chcemy tutaj zrobić, co my chcemy sprawdzić. Jeśli ja wypuszczam na produkcję jakiś nowy release, to co tam może pójść nie tak?
I to jest zdecydowanie ważniejsze pytanie niż na przykład to, czy ja tu chcę test jednostkowy czy integracyjny, bo to jest pytanie, które i tak się pojawi. Bo jeśli ja wiem, że ja tutaj chcę sprawdzić, czy dokładność modelu na przykład jest odpowiednia albo się nie pogorszyła w czasie, to jest zupełnie inaczej niż jak ja patrzę na implementację i mówię, aha, tu jest jakiś X, tu jest jakiś Y, to ja chcę sprawdzić, czy te X i Y się tam jakoś do siebie dodają. To jest zupełnie inny poziom świadomości, ale niestety nowe technologie i w ogóle rozwój branży IT, one wymagają od nas takich kompetencji. To nie jest już tak, bardzo łatwo jest naklepać kawałek kodu już w tej chwili. To nam się już nie płaci za to, że umiemy zaimplementować algorytm, no bo tak naprawdę to jest kwestia sekund, tak? I narzędzia są już do tego. Więc to, co będzie się zmieniać w tym zawodzie, to jest właśnie to wnioskowanie, właśnie ten element nauki. Wracam do tej definicji naszej inteligencji z początku i na wszystkich tych etapach będziemy potrzebować po prostu zadawać sobie trudniejsze pytania. Wracając do tego, jaki był kontekst biznesowy, jaki był cel biznesowy, co tak naprawdę chcemy przez to osiągnąć, co gdzieś tam też jest takim powrotem do tych dobrych praktyk, tak? Zawsze mówimy test-driven development, nie? To może tym razem test-driven machine learning. To jest to podejście jakby jak to zmienić, a pytanie jeszcze o taką właśnie tą nową specyfikę dużych modeli i sztucznej inteligencji, czyli halucynacje. Tak? Wszyscy wiemy, że halucynacje, czyli takie bardzo nieoczekiwane zachowanie tych modeli, coś zupełnie bez sensu. 2 + 2 równa się 5, tak? W stylu niby taki mądry model, a co jakiś czas tak nam odpowie. Jak podejść do tego w tych testach i czy w ogóle w definiowaniu i sprawdzaniu jakości, jak sobie z tym radzić? Ja nie wiem, czy da się to łatwo zautomatyzować na tym etapie, na którym jesteśmy. Może masz jakieś doświadczenia już z tym, ale wydaje mi się, że tu jednak jeszcze potrzebujemy trochę takiej współpracy maszyna-człowiek i bardzo dużo takiego eksperymentowania, takich testów eksploracyjnych, jakichś testów manualnych, sprawdzania różnych rzeczy i dopiero wtedy, jak już wyciągniemy wnioski, co ten black box nam wypluwa i co tam się dalej z tym dzieje i co my tak naprawdę chcemy, żeby tam było, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie to jakoś zautomatyzować. Tak samo jak jest z każdym rodzajem testów, że to nie jest tak, że siadamy i automatyzujemy, tylko najpierw musimy przetestować manualnie, sprawdzić, dojść do wniosku, co tam nie działa i dopiero wtedy, jak wiemy, co nie działa, a wiemy, jak chciałoby działać, to dopiero wtedy szukamy rozwiązań, szukamy narzędzi. I tak bym do tego podeszła. Ale nie wiem, czy są takie, jeśli chodzi o halucynacje, sposoby automatyzacji. Tu jest jakiś komentarz z publiczności. Tak. Pytanie dotyczące testowania sztucznej inteligencji. Zastanawiałem się, czy da się to załatwić za pomocą samej sztucznej inteligencji, bo jakiś czas temu zastanawialiśmy się z kolegą, jak przetestować po prostu output tekstowy, który powiedzmy miałby tam zastąpić jakiegoś eksperta. No i tak najprostszym sposobem to byłoby po prostu zestawić ten output z tym, co wygeneruje ekspert na dany temat i porównać te dwie rzeczy. No to oczywiście wymagałoby nadal jakiejś pracy analitycznej, ale zastanawiam się, czy nie dałoby się tego zautomatyzować właśnie za pomocą sztucznej inteligencji. Czyli czy nie da się tego black boxa po prostu podłączyć do innego black boxa, który oceni output pierwszego. To oczywiście zakładając, że ten drugi jest przetestowany i działa idealnie, bo inaczej mamy taką nieskończony łańcuch. No właśnie. Dokładnie, zakładając, że jest przetestowany. Moim zdaniem tutaj ciągle jest człowiek w tym procesie i ja kiedyś pracowałam przy takim systemie, gdzie maczowaliśmy wymagania biznesowe z wymaganiami technicznymi systemu. No i tam był jakiś model, który się tego uczył i potem określał, czy jest jakiś match między nimi, czy nie ma. Ale my jako studenci wtedy siedzieliśmy po prostu godzinami i maczowaliśmy najpierw, żeby wiedzieć, czy te rzeczy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Więc moim zdaniem tego etapu człowieka nie przeskoczymy. Docelowo da się to oczywiście zautomatyzować i tak samo jak w takim klasycznym podejściu, że mamy testy automatyczne, ale najpierw potrzebujemy jednak człowieka, który to sprawdzi, bo inaczej po prostu będziemy pisać głupie testy albo takie, że w zasadzie działa, ale nie wiem dlaczego, albo nie działa, ale nie wiem dlaczego, bo mam w tej chwili 2 czarne skrzynki, nie jedną czarną skrzynkę, tylko 2 czarne skrzynki i
no nie mam nad tym kontroli i też tego nie rozumiem. Więc jak testy mi przechodzą, to jest pół biedy, bo wydaje mi się, że mogę iść na produkcję z tym, mogę zrobić release, ale jak nie przechodzą, no to się zaczynają schody, bo muszę rozgrzebać 2 czarne skrzynki i tam się do tego dostać. I to przypomina trochę takie nieskończone grzebanie w logach. Ja bardzo w ogóle lubię temat grzebania w logach. To zresztą są też narzędzia już teraz, które to robią ku mojej wielkiej radości, ale no, miałam takie doświadczenia, że był jakiś błąd i kompletnie ta informacja, którą dawały testy, czy ten błąd na produkcji była nieintuicyjna, w ogóle nie wskazywała na miejsce w kodzie, w którym to się wydarzyło. No i po prostu taka rola, że tak powiem, szambondurka tutaj wymagała tego, żeby wchodzić, sprawdzać, weryfikować, potem znowu wchodzić i taka praca w nieskończoność. I możemy do tego zastosować narzędzia, ale moim zdaniem nie wcześniej niż jak umiemy to robić manualnie. Że jak za wcześnie to zrobimy, to po prostu będziemy tak mieć. No działa, ale nie wiem dlaczego. Nie? No tak, ale to jednak jest kuszące, no bo no ja myślę o takim trochę innym typie black boxa, czyli no powiedzmy jakieś legacy application, które już nikt nie rozumie w organizacji. No i to by było w sumie bardzo korzystne z punktu widzenia jakby pisania testów do niej, że po prostu puścić tam sztuczną inteligencję i poprosić o jakieś pokrycie tego wszystkiego. Czy, no nie wiem, to jest realistyczne, żeby dało się to zrobić? Taką eksplorację połączoną z pisaniem testów, myślę, że tak, że są do tego narzędzia. Tylko też bym obserwowała, co tam z tego wyniknie, no nie? Czyli jakie testy powstaną i dlaczego. I żeby się temu przyjrzeć, a nie zaufać, że to faktycznie ma rację. No bo te halucynacje są i może być tak, że coś testujemy i tak jak my czasami piszemy niedoskonałe testy, tak samo przecież maszyny też to mogą robić w równie niedoskonały sposób. Zresztą ja mam doświadczenia z generowaniem testów do celów szkoleniowych i to się skończyło fajnie, dlatego że ja miałam takie testy, które mogłam przerobić na szkoleniu, żeby pokazać, jakich testów nie pisać. Ale gdybym nie umiała pisać dobrych testów, to bym je wzięła na wiarę i tak jak ze Stack Overflow na przykład robi się Ctrl-C, Ctrl-V i wrzuca się do projektu, to tak samo byłoby tutaj. Więc jednak ten pewien element tego braku zaufania, że tam jednak mogą być te halucynacje, że ja jednak chcę rozumieć, co się dzieje tam pod spodem, to wydaje mi się, że to jeszcze długo nie będzie tak, że wszystko tak zautomatyzujemy i zostawimy i po prostu pozwolimy tam sztucznej inteligencji działać bez nas, bo to jest jakiś learning curve i to wymaga trochę czasu. Ja jeszcze dodam do tego, że to jest oczywiście fantastyczny pomysł. Problematyczne są 2 rzeczy. To, o czym już wspomniałeś, tak, że musimy założyć, że gdzieś istnieje jakiś model wcześniej, który został wytestowany. No i kto go wytestował i jak, nie? Więc jakby wracamy do początkowego problemu. A w przypadku użycia legacy aplikacji myślę, że to jest w ogóle super pomysł. Problemem jest to, że my chcemy dostarczać nowe, bardziej wszechstronne i mocniejsze funkcjonalności. Więc te legacy aplikacje zwykle nie istnieją, nie ma ich, bo my dostarczamy za pomocą tej sztucznej inteligencji zupełnie nowe rzeczy, do których nie mamy tego. Tak jest w moim doświadczeniu, ale na pewno jest też wiele rzeczy, gdzie staramy się zastąpić istniejące rozwiązanie sztuczną inteligencją i wtedy jak najbardziej, nie? Można to wykorzystać. To z tym chciałabym się przenieść do czegoś, co wprowadza jeszcze wyższy w moim odczuciu poziom trudności w ocenie jakości tych modeli, a mianowicie to, że oczywiście najpopularniejsze modele tekstowe, tak, duże modele językowe tekstowe, ChatGPT, ale jak wiemy już z ostatniego fantastycznego demo ChatGPT 4o, ta sztuczna inteligencja ma już wszystkie inne wymiary, tak? Po angielsku mówimy modalities. I mamy tam i dźwięk, i mowę, i obraz, i wideo. No i testowanie tego, wydaje się, jakości tego, dokładności tego, wydaje się nam mi jeszcze bardziej podnosi tą poprzeczkę i tą trudność, tak? Bo już jest to jeszcze trudniejsze i czasami nawet bardziej uznaniowe. Znowu pytanie do ciebie. Co ty myślisz, jak myślisz, w którym kierunku to pójdzie? Czy może są już jakieś dobre praktyki w tej kwestii? Przede wszystkim mówi się trash in, trash out i to, na czym będziemy trenować te modele, ma kluczowe znaczenie, bo jeśli to będą dane okrojone albo niedoskonałe w takim stopniu, że one są albo
powiedzmy z jakimś szumem, bez względu na to, czy mówimy o dźwięku, czy o innych formatach, czy one są z szumem, czy one właśnie są wszystkie doskonałe i w ogóle bez żadnego szumu, to w zależności od tego, na czym będziemy trenować, to później tak te modele będą sobie z tym radzić. I to było widać jak przy generowaniu obrazów, jak sztuczna inteligencja po prostu myliła się w taki sposób no, bardzo memogenny, że tak nazwę, bo było mnóstwo takich obrazów, gdzie tam ludzie mieli po 20 palców u rąk i tak dalej. I to wynikało trochę z tego, że no, były te ataki, które podmieniały pojedyncze piksele, dla ludzkiego oka w zasadzie niewykrywalne, a jednak wpływały na naukę. I jeśli nie będziemy mieć wystarczająco różnorodnych danych pod każdym względem i te dane też nie będą przez nas jakoś świadomie wybierane, no to będziemy mieć taki efekt, że no, jakość po prostu tego, co będzie wychodzić, będzie też niska, tak? Czyli no, przede wszystkim skupić się na tym, żeby na dobrych danych te modele się uczyły, bo jakość jest takim tematem, ja bardzo w ogóle lubię ten temat, bo on jest taki śliski i tam ciężko jest znaleźć jedną definicję jakości. Ja zawsze mówię, że jakość to jest taki garnitur szyty na miarę trochę. I w zależności od tego, w jakim kontekście będziemy się poruszać, no to tak będziemy definiować jakość. I czasami może być tak, że coś innego jest dla nas ważne na tym etapie rozwoju. I to też jest jakby w kontekście testowania i dbania o jakość, to też jest takie pytanie, które musimy sobie zadać, że nie idziemy i nie mówimy, dobra, to teraz nasz model musi być dobrej jakości. Co to w ogóle znaczy? Jeśli dane muszą być dobrej jakości, to co to znaczy? Że one na przykład będą różnorodne, czy że one nie będą mieć szumów, czy no, przeróżne kryteria możemy tutaj stosować. No i tutaj przede wszystkim na tym bym się skupiła, bo to jest no tak naprawdę nasza baza, tak? Czyli jakość tych naszych danych. Myślę, że ta działka, w której pracuję, czyli synteza mowy, jest taką idealnym przykładem tego, tak? Że to, że głos jest dobrej jakości, to naprawdę dla każdego co innego znaczy. Zależy od zastosowania, zależy od biznesu, zależy od bardzo osobistych preferencji. Teraz na przykład mamy taki fajny przykład, kiedy jesteśmy poproszeni o stworzenie nowego głosu dla języka koreańskiego, ponieważ ten, który mamy, brzmi zbyt młodo i zbyt entuzjastycznie, a tamten głos ma być taki już bardzo stateczny i stonowany, żeby mógł być zastosowany w biznesie, podczas kiedy z innych krajów to zapotrzebowanie jest kompletnie odwrotne, kiedy chcemy, żeby te głosy brzmiały młodo, entuzjastycznie i ekspresyjnie. No i nie możemy zastosować tych samych kryteriów, oczywiście kulturowe różnice, ale też w zależności od biznesu. I tak jak mówisz, garnitur szyty na miarę, tak? Zależy od tego, co dla kogo jest tą wysoką jakością. I teraz takie pytanie stąd wynikające. Czy ta sztuczna inteligencja właśnie będzie nas prowadziła bardziej w kierunku unifikowania tego, co uważamy za wysoką jakość? Czy może wręcz przeciwnie, pozwoli nam na to różne definiowanie tego, co dla nas jest ważne? No to jest świetne pytanie, bo tu dużo zależy od nas tak naprawdę. Bo może być tak, że wykorzystamy narzędzia sztucznej inteligencji do lepszej komunikacji i będzie nam się łatwiej dogadać. I są już takie narzędzia, które nie tylko tłumaczą z języka na język i można sobie rozmawiać w 2 różnych językach w tym samym momencie, ale też optymalizują komunikację w tym samym języku, czyli oceniają, czy ta wypowiedź była zbyt może agresywna albo jakiś passive-aggressive. I jeśli my wykorzystamy takie narzędzia do tego, żeby nauczyć się czegoś, czyli znowu jakby wracamy do tej inteligencji, czyli my podchodzimy tutaj z ciekawością, wykorzystujemy te narzędzia i jakoś usprawniamy tę komunikację, to będziemy dochodzić do tych wniosków szybciej. Natomiast jeśli potraktujemy to jako taki black box, ja to tam wrzucam, niech coś tam wypluje, to mi przypomina takie spotkanie w korporacji, że każdy coś mówi, nic kompletnie z tego nie wynika, a potem jedna osoba jest oddelegowana do tego, żeby zrobić jakieś action pointy z tego. No, to się może udać, natomiast szansa na to jest niewielka. I to właśnie wszystko zależy od ludzi tutaj, że tutaj oczywiście narzędzia sztucznej inteligencji mogą nam w tym pomóc, ale to się wszystko sprowadza do tego, jak bardzo my chcemy się po prostu dogadać. Bo to
nie zawsze tak jest, że chcemy. I ja pracowałam w wielu takich projektach, gdzie siedziałam na spotkaniu i zastanawiałam się, czy jestem w ukrytej kamerze, bo to spotkanie było tak nieproduktywne i tak zmierzające donikąd, że mimo tego, że wszyscy potrafimy mówić i to całkiem nieźle i to też nie byli ludzie jacyś niewykształceni, to jakoś tak bardzo trudno nam było się dogadać i dojść do jakichś wspólnych rozwiązań. Więc tu jest to samo, że możemy wykorzystać te narzędzia, które mamy do tego, żeby uwspólnić jakby te definicje jakości. My jej nie uwspólnimy jakby światowo, bo tak jak rozmawiałyśmy, to bardzo zależy od kontekstu, od kultury, od potrzeb, ale żeby to uwspólnić tu, gdzie jesteśmy. Czyli co to dla nas znaczy, że ten produkt, który tworzymy, on ma być dobrej jakości. I tutaj się dogadać i tu ustalić jakieś rzeczy, jakieś miary, które mają być, żeby mieć jakiś benchmark, żeby to nie było takie, że machamy rękami i nic absolutnie z tego nie wynika. Ale nie musimy tego robić. Może być tak, że mamy nowe, fajne zabawki i absolutnie nic z tego nie wynika. Olu, przejdziemy teraz do trudnego tematu, czyli do odpowiedzialnej społecznie sztucznej inteligencji, do aspektów takich jak etyka, jak prywatność, jak przejrzystość w modelach sztucznej inteligencji. No i tej takiej ogromnej odpowiedzialności, która właśnie stoi po stronie definiowania jakości tych modeli i sprawdzania jakości tych modeli. No bo wydaje się, że gdzieś te aspekty społeczne i etyczne powinny być ujęte w definicji jakości. Co ty myślisz, jak do tego podejść? No, to jest świetne pytanie, bo nawet prawo tak średnio nadąża za tym wszystkim. Co prawda Unia Europejska wprowadziła już AI Act całkiem niedawno. Jakby jak bardzo ta sztuczna inteligencja będzie etyczna, będzie moralna, no to nie zależy od sztucznej inteligencji, tylko zależy od nas w dużej mierze. I tak samo jak jest w przypadku zbiasowanych modeli, które są tworzone przez zbiasowane zespoły. I to my jako ludzie pokazujemy, programujemy de facto to, jak to ma wyglądać. Więc jeśli my będziemy mieć jakieś swoje przekonania, jakieś swoje uprzedzenia, jakiś swój brak moralności czy jakichś etycznych zachowań, to my to wszystko przelejemy. To nie jest tak, że sztuczna inteligencja, ona się rodzi z piany morskiej, tak jak, nie wiem, w jakiejś mitologii. To jest tak, że to ludzie ją tworzą. I to, jacy ludzie ją tworzą i czy oni mają różnorodne poglądy, czy są w ogóle różnorodni, czy mają jakieś inne punkty widzenia i czy wszyscy mogą te punkty widzenia jakoś tam do tej dyskusji włączyć, to od tego będzie zależeć to, czy my właśnie podejdziemy do jakości pod tym kątem, właśnie pod kątem tego, że to jest moralne, czy może raczej etyczne, czy to jest, czy to nikogo nie krzywdzi, czy to jest sprawiedliwe i tak dalej. Więc dużo zależy tutaj od nas i to jest chyba, mam wrażenie, najtrudniejsza część, dlatego że po pierwsze narzędziówka jest łatwa, a to są takie tematy, które one będą jednak się gdzieś tam ciągnęły przez całe lata. A po drugie ja widzę też, jak do tego podchodzą chociażby deweloperzy. Ostatnio miałam okazję być na takiej prezentacji na InfoShare prawnika, który mówił właśnie o tych etycznych aspektach sztucznej inteligencji. I to wyglądało tak, że sala była w zasadzie pełna, i on wyszedł na scenę i 3/4 sali wyszło. I on mówi, no tak, prawnik wychodzi na scenę, to programiści wychodzą. I on to oczywiście obrócił w żart, ale temat był szalenie ciekawy, ważny i potrzebny, a ludzie uznali, że wolą się nauczyć jakiegoś kolejnego frameworka, zamiast tutaj nauczyć się tych rzeczy. Więc tu jest problem, że my niekoniecznie chcemy się rozwijać. Tak jeszcze całkiem niedawno było z umiejętnościami miękkimi, że każdy na konferencji szedł na te techniczne toki, na live coding, na nowe frameworki, biblioteki, a to, czy się dogadam z kimś w zespole, to, czy będę umieć przedstawić swoje pomysły, to, czy wiem, jak poprawiać współpracę, no to już jakoś to będzie, no nie? To nie jest jakoś konieczne, więc tutaj jest bardzo podobnie. Ja chciałem zasadniczo tak wrócić może o pół kroku, ale też opowiedzieć o obronie tych zespołów, które są zbajasowane, bo to nie zawsze jest, tak sobie wyobrażam, jednak kwestia do końca tych zespołów, bo przypomina mi się taki przykład systemu ze Stanów Zjednoczonych, który był używany w sądownictwie i który tam sugerował wyroki i okazało się, że on zaczął sugerować
wyższe wyroki za te same przestępstwa dla osób z mniejszości rasowych, bo po prostu został nauczony na danych, które zawierały takie wyroki. Więc jakby ten istniejący w danych bias wpłynął na to, jak on się zachowywał. To jest coś, co wyobrażam sobie, że zespół, który się tym zajmował, nie wprowadził rozmyślnie, tylko przeoczył w tym swoim black boxie. Bo to jest ciężkie do przeanalizowania, jeśli tak naprawdę nie rozumiemy tego, co robimy. Więc tutaj była mowa o jakości danych. I zastanawiam się, w jaki sposób jednak tę jakość danych możemy zapewnić w przypadku modeli, które nauczamy. Tutaj zarówno w przypadku takich danych technicznych, bo była mowa o nawet różnicy kilku pikseli, która może znacznie wpłynąć na output, jak i w przypadku i danych historycznych. Jest teraz całkiem, moim zdaniem, realne ryzyko tego, że będziemy po prostu AI szkolili na danych, które będzie generowała AI. Więc to jest jedna kwestia pytania. Czy te narzędzia, które istnieją obecnie do oceny tego, czy to jest wygenerowane przez AI, rzeczywiście są miarodajne i czy można w ten sposób zapewnić jakość danych? A druga kwestia, czy są jakieś narzędzia etyczne, które są w stanie nam przeanalizować te dane i zapewnić, że nie pojawi się ten bias, o którym była mowa. Świetny komentarz. Dziękuję ci za to, że powiedziałeś, że właśnie to nie tylko te zespoły, ale też ludzie w ogóle, czyli ci, którzy będą korzystać z tego, ci, którzy będą wpływać na to, ci, którzy wreszcie których dane będą wykorzystywane do tego, bo to doskonale widać, jak na przykład generujemy kawałki kodu, chociażby testowego i te testy bywają fatalne, ale to nie jest kwestia tego, że sztuczna inteligencja jeszcze się nie nauczyła tego robić, tylko to jest kwestia tego, że jak zajrzymy na Stack Overflow i na inne blogi, to dokładnie takie rzeczy tam znajdziemy. I jeśli jesteśmy juniorem, który jeszcze nie wie, które są dobre, a które są złe, to tak zrobimy, że zrobimy Ctrl-C, Ctrl-V i nie będziemy się nad tym zastanawiać, tylko po prostu puścimy to dalej. A jak już mamy jakąś opinię, jakieś umiejętności, które za tym idą, jakieś doświadczenie, no to wtedy będziemy wiedzieć, że to jest słabe i że tak nie powinno być. I tu jest tak samo, że jeśli ten przykład bota, który był na Twitterze, który po prostu został wyłączony po kilku czy kilkunastu godzinach, dlatego że zaczął wielbić Hitlera, bo się okazało, że tak były ustawione jakby jego miary skuteczności, że on bazował na lajkach, na retweetach i tak dalej. No więc wszystko, co się niosło, znaczyło, że jest okej. No i ludzie wykorzystali to. No i Fortran też nieraz pokazał, że można zrobić bardzo grube akcje. W kupie jest siła i że po prostu jak jest nas więcej, to możemy bardzo mocno manipulować nie tylko sztuczną inteligencją, ale prawem chociażby, czy innymi rzeczami. Więc tutaj jakiś taki element szukania dziury w całym. I ja bym tutaj bardzo mocno właśnie wykorzystała te kompetencje testerskie, bo mam wrażenie jako programistka, że testerzy dużo lepiej sobie radzą z takimi pytaniami, co może pójść nie tak. Że programiści jednak mają w sobie zdecydowanie większą dozę optymizmu i głównie testowanie opiera się na testowaniu happy pathów i że raczej my chcemy... ja rozumiem też, z czego to wynika, bo my jak piszemy kawałek kodu i wypuszczamy go na produkcję, to jest takie trochę my precious i to jest takie moje dzieciątko, które tam idzie na produkcję. Natomiast testerzy mają zupełnie odwrotną rolę, czyli co tutaj można zepsuć, co tu może pójść nie tak, co tu może nie zadziałać. I stąd też się bierze cały ten konflikt, który mamy często w zespołach, że jakby kłócimy się ze sobą, bo ja uważam, że to jest wystarczająco dobrej jakości, a ktoś przychodzi i mówi, że nie jest. I tutaj jeszcze jak ktoś ma duże przywiązanie do swojego kodu, takie mentalne, no to może być tutaj całkiem poważny konflikt. Więc tutaj wykorzystałabym testerów do tego, żeby właśnie zastanowić się, co może pójść nie tak, bo do pewnego stopnia jesteśmy w stanie się na to przygotować. Ten bot na Twitterze, on pokazał, że ludzie są trochę nieprzewidywalni, ale jednak jak ustalamy benchmarki sukcesu, jakieś miary, które będą wskazywać na to, czy idziemy tą drogą, czy idziemy tamtą drogą, no to jak znamy historię na przykład celebrytów i widzimy, jakie treści sprzedają się w internecie, i na przykład to, że nie wiem, jakieś takie wartościowe, edukacyjne treści, one mają
1000, milion razy mniejsze zasięgi, to może na przykład liczba lajków i komentarzy nie będzie tym naszym, jakby tą naszą miarą, po której będziemy to mierzyć, tylko może jakieś inne rzeczy weźmiemy pod uwagę. Ale tu się znowu wszystko sprowadza do tego, że musimy się zastanowić nad tym, co może pójść nie tak. I oczywiście możemy do tego wykorzystać narzędzia. To nie jest tak, że musimy to wymyślać na piechotę i wynajdować koła na nowo, ale jednak znowu tutaj ten czynnik ludzki i tego naszego jakby wiercenia dziury w brzuchu, on się tu przydaje. Dziękuję. Więc to jest jakby jeden aspekt. Natomiast zastanawiam się też nad tym, czy nie będziemy w pewnym momencie AI karmić po prostu AI. Bo tak, te miary, które wspomniałaś, liczba lajków na przykład, to okej. To jest przykład tak, zdaję sobie sprawę z tego, że w twoim kontekście nie do końca miarodajny, ale też jakbyśmy wzięli tylko jego pod uwagę, to najprawdopodobniej będą jakieś tweety AI, które będą miały ich dużą ilość. Więc jak w takim wypadku móc zweryfikować, czy coś zostało wygenerowane przez człowieka, czy jednak przez inną sztuczną inteligencję? Jak uniknąć takiego karmienia się samą sobą? To jest takie filozoficzne pytanie. Nie wiem, czy nie czuję się na siłach tutaj odpowiadać na to, bo to jest bardzo wielowymiarowy problem. I to taki bym powiedziała, że nawet lekko filozofię zahaczający. Może Ewa, masz pomysł? Powiem tak, czasami to może być dobre i to może być pomocne. Czasami pozwoli nam na przykład w naszym przykładzie syntezy mowy poszerzyć nasze zasięgi, jeżeli chodzi o języki, które obsługujemy, jeżeli część z tych danych uczących będziemy mogli wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji. Ale myślę, że tak długo ma to sens, jak długo ma to sens dla nas ludzi, tak? Jeżeli to karmienie sztucznej inteligencji i sztuczną inteligencją pójdzie gdzieś na manowce i dostaniemy jakiś nieistniejący język, którym porozumiewa się tylko ta sztuczna inteligencja ze sobą, to jakby nie spełni to tych naszych oczekiwań jakościowych i biznesowych, nie? Ja jeszcze też bym się chciała odnieść do twojego wcześniejszego pytania i nawet do twojego przykładu związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji właśnie w tych systemach penitencjarnych, gdzie jest to problem dużo wyższej rangi niż techniczny, dlatego, czy nawet danych, bo akurat w tym konkretnym przykładzie, z tego co wiem, ludzie nie byli w stanie się zdecydować, czy chcą, żeby ten model optymalizować pod kątem false positive, czy pod kątem false negative. Optymalizować w sensie upewnić się, żeby on równo traktował wszystkie grupy społeczne, tak? I mniejszości, i nie mniejszości. Ale żeby to równe traktowanie było pod kątem false positive czy pod kątem false negative. I nikt nie jest w stanie odpowiedzieć do końca, a nie da się zrobić takiego modelu, który by miał oba. I co teraz, nie? I teraz inżynierowie, naukowcy powiedzą, powiedzcie tutaj etycy, prawnicy, co chcecie, to my wam to zrobimy. I dalej nie wiadomo. Jeszcze się odwołam do też tych zespołów. Myślę, że to nie jest tak, że te zespoły są zbajasowane, ale myślę, że te zespoły też muszą się uczyć tego, że zapewnienie tej odpowiedzialnej społecznie sztucznej inteligencji to będzie ogromny wysiłek. I muszą być gotowe włożyć ten wysiłek i to musi być intencjonalna, świadoma decyzja, że to jest dla nas tak samo ważne jak to, żeby spełnić te wymagania biznesowe i dopiero wtedy to się będzie działo. Znowu przykład. Z kolei wykorzystuje się też sztuczną inteligencję do takiego pre-screeningu CV. Tak? Żeby biedny rekruter nie musiał przejrzeć 400, to zróbmy screening. I oczywiście ona jest nakarmiona tymi danymi z przeszłości. W przypadku naszej branży jest to oczywiście branża z dysproporcją płciową, tak? Czyli ten model też jest nakarmiony tym, że jednak mężczyzna ma dużo większe szanse być tym dobrym programistą niż kobieta. Więc co zrobiono? Ten zespół wykonał ten pierwszy kroczek. Usunął informacje o płci z tych danych uczących do tego modelu. Okazało się, że w ogóle nie jest to wystarczające, bo pozostały tam informacje o zainteresowaniach. I teraz się okazało, że to nie jest mężczyzna, który ma lepsze szanse zdobyć tą pracę inżyniera oprogramowania, tylko jest to człowiek, który jest mocno zainteresowany piłką nożną. Oczywiście wiemy, jak to się przekłada również statystycznie na płcie. Więc gdzieś tam w tych danych
Naprawdę trzeba wykonać ogromny wysiłek, żeby dojść do tych wszystkich indykatorów właśnie różnych grup społecznych i móc je usunąć. I szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy to się w ogóle komukolwiek na tym etapie udaje, natomiast nie można się poddawać, nie? To jest coś, co musi się dziać, bo nie chcemy wrócić do tego społeczeństwa, które mieliśmy 200 lat temu, a czasami karmimy te modele tymi danymi sprzed 200 lat, tymi książkami napisanymi w czasach kolonializmu i tak dalej, ale nie chcemy, żeby ta nasza sztuczna inteligencja dalej miała te same wartości, więc naprawdę musimy włożyć ogromny, świadomy wysiłek w to, żeby tak nie było. No i znowu, wydaje mi się, że też musi się to zacząć od tego, jak zdefiniujemy tą jakość i żeby ten element był takim kluczowym elementem tego, jak mówimy o jakości tych modeli. No i to jest bardzo ważne to, co mówisz i tak przypomina mi się, jak studiowałam informatykę i wydawało mi się, że moja praca będzie polegać na pisaniu kodu. Będę implementować algorytmy i tyle. I jakby w ogóle nie było w tym jakiejś tego wizji, że będę zbierać wymagania, rozmawiać z biznesem, współpracować w zespole, robić jakieś code review komuś, że będę robić jakieś demo dla klienta. W ogóle jakby takie umiejętności miękkie związane z pracą w zespole, jakoś nie brałam ich pod uwagę. Ja rozwijałam te kompetencje miękkie tak mniej świadomie, ale w ogóle wydawało mi się, że do sukcesu w moim zawodzie one są niepotrzebne. I mam wrażenie, że jak mówimy o tych takich etycznych aspektach, to że dla wielu osób to jest właśnie takie coś ekstra, że nie jest to takie obowiązkowe, tylko że my się tutaj zajmujemy tymi technicznymi sprawami. Gadanie z biznesem to już jest wystarczająco daleko poza tym, a takie zajmowanie się jakąś etyką, takimi tematami, to w ogóle jest bardzo daleko. I to jeszcze do tego jest trudne, no bo to są takie sprawy nie zero-jedynkowe, czyli dla nas inżynierów po prostu bardzo trudne do ustalenia jakichś zasad, jakichś action pointów na tej podstawie. No ale to, że coś jest trudne, tak jak powiedziałaś, to nie znaczy, że nie mamy tego robić. Wręcz przeciwnie. Możemy osiągnąć lepsze wyniki i lepszą jakość, jeśli to zrobimy, no ale to nie będzie proste. I tutaj wymagana jest ogromna taka otwartość w głowie i do tego po prostu zmierzają te zawody techniczne. One już nie będą klepaniem kodu, tylko takim holistycznym tak naprawdę podejściem do wytwarzania dobrego oprogramowania, cokolwiek to znaczy w kontekście danego projektu. Tak kontrarnie do tego, co pani tutaj sobie opowiadają, chciałem wrzucić taki trochę kij do mrowiska. No tak fajnie sobie opowiadamy, że będziemy tam normy prawne wprowadzać i że AI będzie teraz etyczne i będziemy karmić je specjalnymi danymi, żeby się rozwijało tak, jak chcemy. Tymczasem rozwój AI przypomina mi trochę taki rozwój ludzkości, czyli człowiek rozwijając się i AI tak samo osiąga kolejne poziomy abstrakcji i to wszystko, co te kolejne modele osiągają, jest coraz bardziej abstrakcyjne. I wydaje mi się, że troszeczkę nam zaczyna brakować narzędzi, nam jako ludziom, żeby to analizować. I tutaj tak naprawdę leży pies pogrzebany, bo chcąc mieć bardziej wydajniejsze modele AI, potrzebujemy coraz wyższych poziomów abstrakcji, żeby je rozumieć. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy problem i wydaje mi się, że to, co nas czeka, to jest jakiś system audytowania tego, który jednak będziemy musieli zaprojektować. No bo nie może być tak, że robimy czarną skrzynkę i mówimy, to ty teraz dzisiaj rób co chcesz, tak w każdym aspekcie, tak? Czyli i moralnie, no bo nawet jakby to prawodawstwo, które idzie, ono po prostu zwyczajnie na to nie pozwoli, więc za chwilę tam firma dostanie kary za jakiś produkt, gdzie nikt nie rozumie, co tam się dzieje w środku i nie potrafią odpowiadać po prostu na pytania, które chociażby Komisja Europejska zadaje, więc no i jest tu potrzebny taki meta-level jakiejś kontroli nad tym i to, tak jak mówisz, to jest bardzo trudne. To nie jest coś takiego, że my sobie siądziemy teraz w kółeczku i sobie zaprojektujemy to i wszystko będzie fajnie i będziemy skakać po łące. To niestety to tak nie wygląda. Zresztą w ogóle praca w projektach, ona rzadko wygląda tak, jak sobie zaplanujemy, że będzie wyglądać i tu dokładamy jeszcze jeden tak naprawdę element i to trochę będzie taka
taka gonitwa, taka zabawa w kotka i myszkę. To znaczy, że my będziemy unikać tego. Za chwilę jakieś ryzyko związane z prawem do nas dotrze, więc my się będziemy na szybko dostosowywać i unikać kar de facto, no bo bardziej ta metoda kija się u nas sprawdza niż marchewki. To było widać przy RODO, że nagle firmy rzuciły się, nagle z dnia na dzień pojawili się eksperci RODO w ilościach po prostu w tysiącach. I to nie było dlatego, że ludzie chcieli tworzyć jakieś bardziej przejrzyste i bezpieczne systemy. Nie, oni się bali kar, tak? I tutaj może być tak samo, że po prostu firmy, które będą dostarczać rozwiązania ze sztuczną inteligencją, po prostu będą balansować pomiędzy tym, że nam się to jeszcze opłaca robić, tak? I my jesteśmy w stanie włożyć jakąś pracę, a tym, że to jest na tyle jednak bezpieczne, etyczne, moralne, że nikt nam za to nie da po łapach, no nie? Ja nie mam pomysłu na to, jak to dzisiaj zrobić, ale wyobrażam sobie, że jednak znowu jakby wracam do tego, że jednak ten czynnik ludzki, on jest tutaj potrzebny, że to nie będzie tak, że my oddamy wszystko i powiemy, no to teraz niech się dzieje, zobaczymy, co się wydarzy. No tak, ale to znaczy też, że można przenieść produkcję do krajów poza Unią Europejską i tam robić co się chce wtedy. I to znaczy, to że prawda. Musi powstać jakiś kolejny organ kontrolny, który będzie zajmował się szukaniem na całym świecie deweloperów, którzy będą nielegalnie rozwijać AI. Mhm. No, ten sam problem jest w tej chwili chociażby w fast fashion, tak? Czyli ta branża modowa, ona nie radzi sobie kompletnie z tym, że tu są jakieś normy, tam nie ma tych norm i my sprowadzamy tak naprawdę bardzo dużo produktów do Unii Europejskiej, które nie spełniają żadnych warunków i producenci tutaj mają z tym problem, że oni tyle inwestują w to, żeby spełnić jakieś warunki, a tam to w ogóle jest wolna amerykanka i nikt się tym nie przejmuje. I tu będzie ten sam problem, że ta produkcja, tak jak mówisz, ona będzie wychodzić do krajów tam, gdzie można robić wszystko i nikt się tym nie przejmuje, ale jednak ja wierzę w to, że jakieś regulacje, one są niedoskonałe, one są trochę spóźnione, ale one muszą być, bo tak samo jak w tej branży modowej jest tak, że jednak prawodawstwo idzie za tym i już na przykład we Francji w tej chwili pojawiają się jakieś takie bardziej surowe kary związane z fast fashion i tak samo mam nadzieję, że będzie w tym temacie. Może trochę w kontrze do twojego pytania, ale absolutnie moim zdaniem da się testować black box i da się wykryć jakby problemy z nim, tylko że trzeba oceniać raczej nie jego wnętrze, tylko jego wyniki. Więc na przykład tutaj w tym fajnym przykładzie, który został przytoczony z piłką nożną, to jak najbardziej można nie wiedzieć, dlaczego coś się dzieje, ale można wykryć, że wyniki nie są do końca takie, jakie się spodziewaliśmy, to po pierwsze. Po drugie, w Unii Europejskiej jest o tyle tak fajnie, że firmy, które chcą prowadzić interesy na terenie Unii Europejskiej, jakby muszą się dostosować do jej norm wszędzie. Właśnie dlatego RODO ma też wpływ na kraje poza Unią, z tego co pamiętam. Mhm. Ja bym jeszcze chciała dodać, że może jest to takie trochę utopijne spojrzenie i oczywiście, że uregulowania prawne, unijne czy szersze jak najbardziej mogą nam pomóc w tym. Nie chciałabym, żebyśmy jako branża oddali to pole tylko regulatorom prawnym i jakimś zewnętrznym instytucjom i robili wszystko tak długo, jak nie będzie za to kary. Chciałabym, żebyśmy sami też poczuli odpowiedzialność za to, jakie zmiany w społeczeństwo wprowadzamy i byli też proaktywni w tym. Tym bardziej, że tak jak już wspomniałaś, to prawo zawsze jest trochę z tyłu. Nigdy tam nie ma takiego 100% zrozumienia tego, co się dzieje, takie jak my mamy. I głęboko wierzę, że jest dużo ludzi takich z podobną opinią i może nie wszyscy, może jeszcze czasami ten aspekt biznesowy wygrywa. I pewnie dalej będzie wygrywał, ale gdzieś ta równowaga musi być i my jako osoby pracujące w tej branży mamy na sobie część tej odpowiedzialności, żeby w tym kierunku sterować. Mhm. Tak, i ja też jestem optymistką ogólnie i wierzę w ludzi. I samo to, że na scenach konferencyjnych pojawiają się tematy tego typu, to już pokazuje, że coś się dzieje. I to, że tam siedzą ludzie, dobra, może nie wszyscy tam, część sali wychodzi, ale jednak ci ludzie tam zostają, uczą się tego i potem idą do swoich firm i dzielą się tym. Więc to się będzie działo. Wiadomo, że tak samo jak jest w cyberbezpieczeństwie, że są ludzie, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję, żeby
chronić przed atakami i są ludzie, którzy wykorzystują ją do ataków. I tu będzie tak samo, że to będzie ten wyścig, ale jednak no, ja mam nadzieję, że ta jasna strona mocy wygra tutaj i to, że będziemy chcieli to robić, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś zmusić do tego, że my mamy być etyczni i po prostu jak nie, no to już nie wiem, przyjdzie Unia Europejska i nie da rozgrzeszenia, tylko po prostu, żeby to wynikało z tego, że my po prostu chcemy robić dobry software. Ale to jest, znowu wracamy do tego tematu jakości oprogramowania i tego dokładnie, że my chcemy po prostu robić tą dobrą jakość, a nie, że my mamy jakieś, nie wiem, KPI na zasadzie 80% pokrycia kodu testami mamy w projekcie i tylko dlatego piszemy testy. I mamy w ogóle w nosie to, czy to jest jakościowe, czy tam coś na produkcji będzie wybuchać, czy ludzie będą tego używać. Więc jakby tutaj takie szersze podejście w ogóle do wytwarzania oprogramowania, to wydaje mi się, że to jest w stanie nas tutaj uratować. Rozmawiałyśmy wcześniej. Wiem, że poszerzasz też swoją wiedzę i swoje pole działania właśnie o te nowe kierunki, że podjąłeś i skończyłeś studia związane już troszkę mniej z programowaniem. Opowiedz nam trochę o tym, bo kolejne pytania będą właśnie szły w tym kierunku. Ja studiuję jeszcze, ale już kończę, tak, studia podyplomowe z psychologii pozytywnej i kiedyś zastanawiałam się, po co mi to? To znaczy, czy to była jakaś taka fanaberia, że już mi się znudziło programowanie i w związku z tym zmieniam, ale doszłam do wniosku, że nie, że to jest jakaś taka moja potrzeba, którą ja mam od dłuższego czasu, że te materiały tego typu były dla mnie bardzo ciekawe zawsze, ale jednak taka jakby psychologia społeczna w takim wymiarze, że ja miałabym iść na studia magisterskie, na przykład to było jednak za dużo, bo ja nie chcę mieć nowego zawodu, tylko ja chcę w moim zawodzie wykorzystywać tę wiedzę, więc stąd ta psychologia społeczna. No i też pracuję z ludźmi, którzy zbliżają się do wypalenia zawodowego. I to też znowu nie jest tak, że ja już teraz wypaliłam się w programowaniu i sama poszukałam po prostu innej niszy. Tylko ten temat też jest dla mnie szalenie interesujący, bo sama otarłam się o wypalenie zawodowe kilka lat temu i to mi się wszystko skleja w takim obszarze, no nazwijmy to, zdrowia psychicznego i jakichś narzędzi, aplikacji, które będziemy do tego tworzyć. Więc taką moją idealną przyszłością jest po prostu praca w projekcie związanym ze zdrowiem psychicznym i jakby stąd się to wszystko wzięło. Ja wiem, że to może nie jest najbardziej popularny kierunek, ale z drugiej strony mam przynajmniej kilkoro znajomych, którzy będąc w IT podjęli właśnie studia psychologiczne, bo pracują w zespołach i doszli do wniosku, że brakuje im trochę takiej narzędziówki do współpracy zespołowej i że to z reguły są liderzy, którzy po prostu są wrzucani w role liderskie i nie za bardzo wiedzą, jak sobie tam w tym wszystkim poradzić, więc zasięgnęli właśnie takich narzędzi. Ten temat też łączy się nam z tym tematem sztucznej inteligencji, dlatego że no, wszyscy wiemy, co się dzieje na rynku sztucznej inteligencji. Mamy nowe modele wypuszczane co parę tygodni. Jeżeli chodzi o same publikacje naukowe, no to ich są po prostu dziesiątki, setki i nadążenie za tym wszystkim no, wydaje się dla człowieka po prostu kompletnie niemożliwe. I zespoły pracujące obecnie nad sztuczną inteligencją pracują właśnie ciągle w takiej gonitwie, w ciągłym poczuciu, że już zostały z tyłu i nawet cokolwiek nie zrobią, nie są w stanie dogonić tego wyścigu. I tutaj mam cytat z twojej książki. Ciężko jest ciągle gonić za czymś nowym, bazować wyłącznie na nowinkach. No właśnie, a to jest dokładnie to, co się dzieje teraz w tej naszej branży. Czy na podstawie i twoich studiów, i doświadczenia masz jakiś pomysł, jak to ogarnąć, żeby z jednej strony nie zwariować, a z drugiej strony mimo wszystko no, nie wypaść z tego rytmu i z tego tempa? No, mam wrażenie, że jesteśmy taką wyjątkową branżą, jeśli chodzi o rozwój i nie jedyną oczywiście, ale taką, gdzie to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy zawodowej, nie tylko jako wymaganie branży, ale też jako taka nasza preferencja, że my chcemy się rozwijać, my chcemy się uczyć, my chcemy jak najwięcej nowych umiejętności zdobywać. I faktycznie spotykam bardzo wiele osób, które są tym rozwojem zmęczone, przygniecione, uważają, że no, albo już są w tym momencie, że im się totalnie nie chce, albo
już się zbliżają do tego momentu, ale jeszcze robią taką dobrą minę do złej gry i jeszcze ciągle się rozwijają, chociaż już totalnie nie mają na to przestrzeni i siły. I tu wygląda to tak samo, bo każdy rozwój będzie fajny i taki rozwojowy dla nas, jak będzie tam przyjemność jakaś, jak będziemy chcieć się rozwijać. Natomiast jak robimy to na siłę, no to trochę przypomina, nie wiem, co tam było w podstawówce waszą słabą stroną. Ja na przykład biologia była dla mnie taka dość, to nie był mój ulubiony przedmiot, tak to nazwę delikatnie. Może to jest kwestia nauczycieli, ale nie była to moja mocna strona. I pamiętam do dziś, jak siedziałam z mamą i powtarzałyśmy przed jakąś kartkówką te pantofelki i po prostu ja napisałam ten sprawdzian i natychmiast zapomniałam oczywiście wszystko, czego się nauczyłam, ale to cierpienie po prostu tej nauki, która powinna być przecież frajdą. I jak sobie przypomnę inne przedmioty, na które się uczyłam, chociażby matematykę czy fizykę, to tam był dużo większy fan. Ja wiem, że to dla niektórych może brzmieć bardzo dziwnie, ale jednak to była moja supermoc i tam się odnajdywałam. I tak samo jest z rozwojem, że takim w dorosłym życiu, że jeśli uczymy się rzeczy, które sprawiają nam przyjemność i robimy to faktycznie z takim szczerym zaangażowaniem i ciekawością, to będzie super. Ale jak my się rozwijamy tylko dlatego, żeby nie wypaść z branży, bo jeszcze słyszymy co chwilę, że AI zabierze nam pracę, no to przypomina trochę tą naukę biologii na sprawdzian, nie? Że zakuwamy po prostu i zapominamy następnego dnia. Więc to, do czego ja zawsze zachęcam, to jest takie zastanowienie się, czego ja się chcę nauczyć i po co. Bo czasami robimy coś takiego, co pięknie nazwała moja koleżanka ćpaniem wiedzy. Czyli my chcemy jak najwięcej tej wiedzy dostać. Nie wiadomo po co, nie wykorzystamy jej, ale chcemy ją mieć. I to jest takie trochę bycie prepersem, który kupuje kolejne puszki konserw i gdzieś tam w swoim domu je chowa, nie jest w stanie ich zjeść na bieżąco i one się w końcu przedatowują i tak naprawdę nie można ich wykorzystać. I ktoś, kto robił certyfikaty tam kilka lat temu tylko dlatego, że wszyscy robili certyfikaty, no to może być właśnie takim prepersem. I ja na przykład mam certyfikat z Java 6 i naprawdę nikogo to teraz już nie interesuje. I jak chodzę na rozmowy, to nikt nie pyta, czy mam taki certyfikat, bo mamy teraz po pierwsze dużo nowszą wersję Javy, ale też dlatego, że wtedy ta wiedza, którą ja zdobyłam, na szczęście ona była mi potrzebna w projektach i wtedy ja wykorzystywałam tę wiedzę, ale jakby tak nie było i zrobiłabym ten certyfikat tylko po to, żeby mieć certyfikat, to właśnie byłabym takim prepersem i dzisiaj ta puszka taka przedatowana sprzed kilku lat leżałaby tam u mnie w piwnicy. I tak samo jest jakby z każdym rodzajem wiedzy czy umiejętności, które zdobywamy, że jeśli możemy to przekuć, najlepiej wykorzystać zawodowo, ale może też możemy to wykorzystać do jakiegoś projektu, który robimy po godzinach. Może możemy coś o tym napisać, nagrać, może jakoś możemy to inaczej spożytkować, to wtedy skonsumujemy tę wiedzę, a takie uczenie się dla uczenia się, ono nie będzie nam za bardzo służyć, tylko będziemy coraz bardziej czuć, że mało umiemy. No bo jak się uczymy z takim entuzjazmem, jak ja się uczyłam biologii tam w 4. klasie, to nie będę tego wspominać dobrze i nie będę chciała też do tego wracać. Więc ten rozwój stanie się taki właśnie na siłę, pod presją, w ogóle bez sensu. A jeśli my zastanowimy się, co w ogóle chcemy i ze sztuczną inteligencją też tak jest, dlatego że to jest ogromny obszar. My możemy być zainteresowani filozofią tego. Dzisiaj miałyśmy dużo takich tematów związanych z etyką, z takimi światopoglądowymi trochę tematami. To jest jeden obszar. Drugi obszar to jest samo programowanie, tak? Na przykład, nie wiem, rozwijanie sieci neuronowych, tworzenie modeli. Kolejny obszar to jest eksperymentowanie z nowinkami. Czyli są jakieś produkty, które możemy wykorzystać jako użytkownicy i na przykład zrobić materiał o tym, jak coś wykorzystać. To jest zupełnie inny obszar. To jakby cały czas kręcimy się w tym worku, który nazywamy AI-em, ale to są zupełnie inne kompetencje. Więc teraz jeśli będziemy chcieć robić wszystko, a interesuje nas tylko jedna nisza, no to będziemy mieć ciągle takie poczucie, bo to tak jak mówisz, że codziennie tam się pojawiają nowe rzeczy. I jak ja będę chciała tak za tym nadążyć, no to będę takim chomikiem trochę biegającym tak w kółko i nigdy nie będę zadowolona z tego, co już umiem, bo zawsze jest coś, co się pojawia nowego. Programiści frontendu swego czasu mieli właśnie ten sam problem. Nie wiem, czy to dalej występuje. Wracając może tutaj o jeden krok, ja zapoznałem się przed tym spotkaniem z fragmentem twojej książki i no cóż, pytanie wynika po części z tego.
Ja ogółem uwielbiam książki i bardzo mnie zastanawiało, co skłoniło ciebie do jej napisania. Czy to była jakby próba tej konsumpcji wiedzy, o której tutaj wspominałaś, czy był jakiś inny powód? Jaka była twoja wena? Bardzo dobre pytanie, bo mam wrażenie, że z takimi rzeczami, z takimi projektami jak książka, to jest tak, że dorabia się filozofię już po fakcie. Czyli jak ja już to zrobię, to się zastanawiam w zasadzie, po co ja zaczęłam i co chciałam. I tam było kilka tematów. Jedna rzecz była taka, że właśnie chciałam... Ja prowadziłam wtedy szkołę testów już przez jakiś czas, robiłam kursy online, tworzyłam bardzo dużo kontentu edukacyjnego i chciałam to jakoś tak zamknąć w jakiejś takiej formie. Mój kolega to dobrze kiedyś określił, że to jest taka książka, którą można wziąć do samolotu, jak się leci na przykład do Stanów Zjednoczonych i przeczytać całą. I to mi się bardzo spodobało, bo właśnie taki był mój cel, żeby ludzie czytali tę książkę, bo znam takie książki, które mają po 900 stron i są świetnymi podkładkami pod monitory, natomiast jak się zapyta kogoś, czy coś przeczytał, no to tam maksymalnie jakiś tam ułamek. Więc moja książka, chciałam bardzo, żeby ona była taką pigułką wiedzy i chciałam też, żeby ona robiła coś trochę, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli wprowadzała taką unifikację pewnych pojęć, ale nie takich oczywistych, tylko takich właśnie związanych z tym, jak definiować jakość w projekcie, ale nie, że ja miałabym wprowadzić definicję tej jakości, tylko właśnie takie zwrócenie się w stronę zespołu. Twój zespół wie, czym jest jakość. Teraz idź do tego zespołu i coś zrób. I też po każdym rozdziale tam jest action point, więc no to dlatego, że ja działam w ogóle w ten sposób, że muszę wdrażać od razu. Że ja zdobywam jakąś wiedzę i od razu chcę to wykorzystać w praktyce. I właśnie ona miała taki cel. Dzisiaj jak patrzę na to, po co ona powstała, to myślę, że jak każdy miałam potrzebę napisania książki też, więc jakiś taki element ego może tutaj zaważył, ale no taka jest prawda, że chcemy coś takiego zrobić w którymś momencie, jakiś taki projekt, więc wybrałam sobie taki temat, w którym działałam akurat i dużo innych rzeczy tam się wydarzyło. Ona powstała w ogóle z bloga, to też było tak, że ja bardzo lubię pisać, odkryłam to właśnie wtedy i stwierdziłam, że wykorzystam to w taki sposób, więc polecam to jako taki eksperyment, bym powiedziała, czyli doświadczenie, które jest jedyne w swoim rodzaju, bo jak dostałam książkę papierową do ręki, to miałam taki moment, że okej, dobra, to już mogę to skreślić z mojej listy takich marzeń życiowych. Także no, to jest ciekawe doświadczenie. Dzięki za to pytanie. No, dziękuję. Czyli polecasz, tak? Tak, Polecasz. polecam pisanie książki, ale nie od razu może. Wracając jeszcze do tego, o czym wcześniej mówiłyśmy, i oprócz tego, że napisałaś książkę, dajesz też TED Talki, tak? I sama teraz też i na takim TED Talku poruszyłaś temat wypalenia zawodowego. Teraz też powiedziałaś nam, że sama się o nie otarłaś. Powiedz mi, czy masz jakieś takie sposoby radzenia sobie, a może nawet bardziej zapobiegania, tak? Bo zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, właśnie w takich sytuacjach, które grożą wypaleniem zawodowym. No tych sposobów jest sporo i to dużo zależy od tego, co zaczyna szwankować u nas, bo dużo tak zwanych wypalaczy może brać się po prostu z organizacji, w której pracujemy, czyli z zespołu, jakieś personalne konflikty, jakaś niesprawiedliwość, która się dzieje w naszych oczach, jakiś brak wpływu na przykład. I tutaj działamy trochę inaczej, ale dużo rzeczy też mamy w tak zwanej swojej walizeczce, którą nosimy ze sobą. To są nasze jakieś przekonania, jakieś wartości, jakieś sposoby radzenia sobie, to w jaki sposób działamy w trudnych na przykład okolicznościach. I temu też trzeba się przyjrzeć, bo może być tak, że to zresztą jeszcze całkiem niedawno mieliśmy takie czasy, że spotykaliśmy osoby, które w ciągu na przykład 5 lat 6 raz zmieniały pracę. Po prostu rynek był taki, że dało się to zrobić. I ja kiedyś usłyszałam taki argument, że wszystkie te organizacje, w których pracuję, mnie wypalają, więc ja idę do kolejnej. I zadałam wtedy takie pytanie. I uważasz, że w tej kolejnej znajdziesz to Eldorado, które już cię nie wypali? No i to wiedziałam, że to pytanie tak siadło i nie było oczywiście jednoznacznej odpowiedzi na to, ale wszystko zaczyna się od obserwacji. Czyli tak samo jak rozmawialiśmy tutaj o jakości i o tym, że
musimy wiedzieć, co robimy i po co, to tak samo jest z naszym życiem zawodowym, że jeśli jesteśmy tak miotani tym, że tu sobie idziemy do pracy, tutaj ktoś nas ściąga, tutaj lądujemy w jakimś miejscu zupełnie przez przypadek, to może się okazać, że to nie jest dla nas jakieś optymalne miejsce i coś można z tym zrobić, będąc tu i teraz, bo ja, jak osoby do mnie przychodzą na mentoring, to nigdy nie zachęcam do zmiany pracy, bo to jest, jak się zbliżamy do wypalenia zawodowego, to jest bardzo zły moment, bo to jest taki moment, w którym my nie wierzymy we własne siły, trochę się nam nie chce, trochę jesteśmy zmęczeni. Zresztą takie są filary wypalenia zawodowego, że po pierwsze to jest zmęczenie fizyczne i emocjonalne, drugie to jest depersonalizacja, która właśnie może się wiązać z cynizmem, z takim odsunięciem od zespołu. No i trzecie to jest obniżone poczucie własnych osiągnięć. U nas często to przedstawia się jako syndrom oszusta, taki dość dobrze znany w branży IT. Więc gdziekolwiek tutaj widzimy, że coś gdzieś się możemy zbliżać, no to te narzędzia do radzenia sobie z tym też będą różne. No i w związku z tym ten moment na zmianę pracy nie jest najlepszy, więc najlepiej jest podziałać tu i teraz, bo może się okazać, że na przykład ta współpraca w zespole, ona jest dla nas trudna i tam coś nas stresuje, bo na przykład frustrujemy się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Albo mamy gdzieś wpływ, ale tego nie robimy. W związku z tym czujemy jakiś taki wewnętrzny konflikt. Może też być tak, że to my mamy jakieś takie, nazwałabym to złe podejście, tak? Czyli coś tam nas frustruje, chociaż tak naprawdę może nie powinno. Albo mamy jakieś przekonania, które prowadzą nas do tego, że spalamy się dużo bardziej niż jest to sensowne, tak bym to nazwała, czy prowadzi do jakichkolwiek rezultatów. Więc wszystko zależy od tego właśnie, w którym miejscu jesteśmy, co tam nam doskwiera. Jak już jesteśmy w tym miejscu, że są te 3 filary, to już jest trochę późno na działanie, bo tak jak powiedziałaś, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc dobrze siebie poobserwować i zobaczyć, bo jeśli na przykład pojawiła się jakaś zmiana, no bo wypalenie zawodowe jest o zmianie ogólnie, bo jeśli ktoś całe życie był cyniczny, to ciężko powiedzieć, że ten cynizm jest u niego objawem wypalenia zawodowego. Ale jeśli ktoś był takim po prostu misiem sympatycznym i nagle na spotkaniach po prostu jest pasywno-agresywny albo właśnie ma jakieś cyniczne takie komentarze, to można się temu przyjrzeć, zwłaszcza jeśli to trwa jakoś dłużej. Jeśli ktoś jest taki ciągle, na przykład bez energii, no to też można się temu przyglądać. Jeśli ktoś nie bierze na siebie na przykład żadnych nowych zadań, takich nieznanych, tylko jakby cały czas w takiej bezpiecznej strefie i nie ma w ogóle takiej odwagi w sobie do podejmowania jakichś planów, jakichś nowych wyzwań, a na przykład był taką osobą wcześniej, no to też to może świadczyć o tym, że tutaj to wypalenie się zbliża. I my mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o inne osoby, bo to najczęściej widzimy najszybciej, tak? Czyli ja często słyszę, kolega w zespole mi się wypala albo koleżanka mi się wypala. Co mogę zrobić? No i ciężko jest tutaj zrobić coś, co przyniesie realne rezultaty, bo ja oczywiście mogę porozmawiać z tą osobą, mogę zapytać, czy nie potrzebuje wsparcia, bo może się okazać, że ktoś ma małe dziecko i się nie wysypia, albo ma remont i ten remont go przygniata i za 2 miesiące już wszystko będzie dobrze, tak? Czy za kilka miesięcy. A może być tak, że po prostu właśnie zbliża się do wypalenia, więc taka empatia, takie podejście z troską do kogoś, to jest zawsze dobry pomysł. Natomiast nie sugerowałabym komuś, że na przykład ty potrzebujesz iść na terapię, albo ty się wypalasz zawodowo, to teraz coś z tym zrób. Tylko raczej właśnie skupienie się na sobie i na tym zapobieganiu, bo też my dajemy przykład innym. Więc ja bardzo często obserwuję to, jak działy HR mają jakieś pomysły na zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników i mają jakieś szkolenia, jakieś budżety. Ogólnie się mówi, że jest work-life balance. Po czym ci pracownicy patrzą na swoich liderów i ci ludzie pracują w weekendy na przykład, albo wysyłają tam maile o 3:00 nad ranem. Bez jakiejś takiej transparentności, która by świadczyła o tym, że na przykład pracują w takich godzinach, bo coś, bo też oczywiście może tak być. Ale jak ja widzę, jak się zachowują wszyscy w moim zespole, to będzie wywierać jednak presję na mnie. Czyli jak ja pracuję w takim zespole, który cały czas pracuje na 150%, to mi bardzo ciężko będzie zachować zen i ja będę sobie mówić, no to teraz work-life balance, bo zwyczajnie jak na przykład lubimy zespół, w którym pracujemy, chcemy osiągać dobre rezultaty, my najczęściej jednak przychodzimy do tej pracy z entuzjazmem i z taką satysfakcją, to będziemy chcieć
sięgać jakby do tego poziomu. I to nas może bardzo mocno spalać, bo to wracamy do tego też rozwoju, o którym rozmawiałyśmy, że będziemy się starać rozwijać, dlatego że tak trzeba, a nie dlatego, że to jest nam jakoś potrzebne albo chcemy po prostu to robić. No właśnie, no i wracając, tak, wiadomo, trudno kogoś innego uratować, ale jeżeli już na przykład zdiagnozowaliśmy u siebie, zrobiliśmy taką autodiagnozę, przemyślenia, powiedzmy 1 czy 2 z tych filarów tego wypalenia, co wtedy? Jakby jak reagować, jak sobie samemu pomóc, żeby no, nie dojść do końca tego wypalenia, kiedy już wiadomo, że będzie najtrudniej? Takim pierwszym krokiem jest obserwacja. Czyli ja obserwuję siebie w tym kontekście zawodowym, ale też w domu w kontekście zawodowym. Czyli czy ja przenoszę pracę do domu, czy ja rozładowuję stres związany z konfliktem w pracy w domu, albo wśród przyjaciół, albo czy ja się wycofuję na przykład z życia swojego społecznego, dlatego, że coś mnie męczy w pracy, że na przykład mam obniżone poczucie własnej wartości, w związku z czym nie wychodzę do ludzi. No i to jest jakiś tam, no tutaj mamy jakieś miary, mamy jakiś benchmark, do czegoś się możemy odnieść. Jeśli na przykład się frustruję na spotkaniach, no to co tam mnie dokładnie frustruje? Czy to, że na przykład mam jakąś niemoc, czy ktoś coś powiedział, czy nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć? No różne tam mogą być przyczyny. No i w zależności od tego tutaj przygotowujemy jakiś plan naprawczy. Najczęściej potrzebujemy trochę odpoczynku. My jesteśmy bardzo przepracowani i jako branża i w ogóle Polacy są szalenie przepracowani, więc bardzo trudno jest wrócić, powiedzmy, do rozmowy o wartościach i o tym, co jest dla mnie ważne, jak ja nie mam siły na to, żeby umyć się wieczorem, tak? Bo po prostu padam na pysk i nie mam siły na nic. No to jak ja przyjdę do takiej osoby i powiem, no to powiedz mi, jakie są twoje wartości, no to ta osoba nie potraktuje mnie poważnie, tak? Więc tutaj potrzebujemy przede wszystkim zrobić miejsce na tą pracę z wypaleniem, bo to jest praca. To nie jest tak, że ja pojadę sobie na spa albo pojadę sobie na miesięczne wakacje, ja wrócę i wszystko będzie dobrze. To zresztą jest jeden z takich papierków lakmusowych wypalenia, że jak wracam po weekendzie czy wracam po wakacjach, to wcale nie jest lepiej. Tylko najczęściej jest tak samo albo gorzej, bo ja po 2 dniach jeszcze czuję, że przecież po takich miesięcznych wakacjach to powinnam się czuć w ogóle super, a jest jeszcze gorzej, więc jeszcze dokładają się takie gdzieś tam nasze głosy w głowie. Ale takie zrobienie przestrzeni na tę pracę z wypaleniem i wtedy no my jesteśmy mądrzy, więc jak zaczynamy się zastanawiać nad tym, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji i zasięgniemy jeszcze jakiejś tam wiedzy, nawet z internetu, to okaże się, że my znajdziemy sobie te sposoby. Tylko że jak jesteśmy w takim ciągłym pędzie, to bardzo ciężko jest spojrzeć na to z lotu ptaka. Bo jak ja na przykład pracuję w takich procesach 4-tygodniowych mentoringu antywypaleniowego, to nie są jakieś narzędzia w stylu, że ktoś teraz musi się zapisać na maraton i go przebiec, albo no nie wiem, że musi przeczytać 14 książek i dołożyć sobie kolejną cegiełkę do tego rozwoju. Tylko najczęściej właśnie najpierw obserwujemy, a potem wprowadzamy takie rzeczy typu no dobrze, no to ja teraz więcej się udzielam na spotkaniach, bo męczy mnie to, że nie mam sprawczości. Albo potrzebuję przez jakiś czas popracować trochę mniej, bo czuję, że tutaj już jadę na oparach, bo na przykład był duży release przez ostatnie kilka tygodni i no, potrzebuję po prostu zwyczajnie oddechu. Albo na przykład potrzebuję sobie znaleźć jakieś rzeczy poza pracą, bo my bardzo często definiujemy się przez pracę w branży IT, jak łączymy to też jakby tą satysfakcję, którą mamy z pracy, z satysfakcją z życia. I myślimy też często tak o sobie, że jak ja coś spieprzę w pracy, to znaczy, że w ogóle jestem takim człowiekiem do niczego. I to brzmi to strasznie, ale bardzo często to widzę, że jak ktoś ma taki słabszy dzień i nie wiem, no wrzuci kawałek kodu, który jest kiepski, no po prostu nie jakiś tragiczny, ale taki zwyczajnie kiepski, to źle się czuje jako człowiek, co jest w ogóle szalone, ale no tak bardzo często jest, ale to wszystko właśnie wynika z tego, że my jesteśmy tak bardzo blisko, my jesteśmy cały czas tutaj między uszami i nie uziemiamy się, nie jesteśmy tu i teraz tak całościowo, czyli ja jako moje ciało, jak ja się czuję, jak siedzę, co mnie tu spina i tak dalej, tylko po prostu cały czas jest tutaj, a mózg zawsze chce więcej. To mózg zawsze podpowiada nam to, że jeszcze dasz radę, jeszcze wciśniesz, jeszcze i do tego dochodzą wyrzuty sumienia, no bo ja przychodzę, padam na kanapę i już nie mam ochoty robić nic więcej, jak oglądać śmieszne koty na przykład, albo nie wiem, filmy czy seriale.
A tutaj jeszcze jest taki głos, który mówi, no i znowu nie idziesz na siłownię. Albo znowu nie czytasz mądrych książek i dokładamy sobie kolejną cegiełkę i kolejną cegiełkę. No i tak to może tak wyglądać, dopóki nie przerwiemy właśnie tego cyklu i nie zaczniemy się zastanawiać, co mnie w ogóle męczy i dlaczego. I wtedy dochodzimy najczęściej do takich wniosków, co trzeba zmienić, a najczęściej to są bardzo małe zmiany. Tak jak mówię, to nie są rewolucje, to nie jest wyjazd w Bieszczady i pasienie owiec, tylko to są raczej takie małe rzeczy, które po prostu wprowadzamy każdego dnia. Czyli najpierw bycie czujnym, tak, na te symptomy, potem trochę autodiagnozy, a potem stworzenie przestrzeni i dalej jakby wiara też w te własne siły, że samemu jesteśmy w stanie, jako ci mądrzy ludzie, wymyślić, co musimy zmienić, jakie drobne zmiany wprowadzić, żeby jednak zapobiegać temu. To w momencie, kiedy unikamy wypalenia, Tak. bo jak już jest bardzo źle i już nie mamy ochoty wstać rano, no to wtedy najczęściej potrzebujemy pomocy ekspertów, jakichś psychiatrów, psychoterapeutów albo lekarzy takich, nazwijmy to, od ciała. Bo czasami tak jest, bo wypalenie samo w sobie nie jest chorobą, to jest syndrom, ale ono może prowadzić do wielu chorób. Możemy mieć problemy na przykład z odpornością, z układem krążenia, z układem oddechowym. Możemy mieć bezsenność na przykład. No, oczywiście może też prowadzić do depresji, ale jest bardzo dużo takich sygnałów z ciała i ciało wie szybciej tak naprawdę o wypaleniu. My bardzo długo nie dopuszczamy tego w swojej głowie, że coś jest z nami nie tak. Ja pamiętam, jak mój szef powiedział, bo ja poszłam, bo chciałam przejść na pół etatu w trakcie wakacji, bo wydawało mi się, że jestem przepracowana i że to jest jakby powód, bo mieliśmy akurat bardzo ciężki okres na wiosnę. I on zapytał, dlaczego. I to chyba był jakby początek tego wszystkiego. I jak ja zaczęłam o tym mówić, jak bardzo jestem zmęczona, jak widzę, że zmieniłam się na spotkaniach, że przestałam być aktywna i tak dalej, to on powiedział, wiesz co, ja cię nie będę diagnozować, ale to mi wygląda jak wypalenie zawodowe, bo jakby w moim najbliższym otoczeniu znajomi czy rodzina to mieli i oni poszli na terapię poznawczo-behawioralną. I moja pierwsza reakcja to był absolutny sprzeciw. Ze mną jest wszystko w porządku, ja nie idę na żadną terapię. Ale że lubię eksperymentować, to już po 2 tygodniach zapisałam się na pierwszą sesję, ale no właśnie tutaj między uszami my myślimy sobie coś o sobie, mamy jakiś obraz siebie, jakieś przekonania, często wynosimy to z domu, ze szkoły, ale też to, co nam jakoś tam towarzyszy dookoła w życiu zawodowym, a ciało wie. I już wcześniej, ja pamiętam, jak poszłam tam gdzieś na jakieś zajęcia jogi, położyłam się na macie i patrzyłam w sufit i pomyślałam sobie, że nie leżałam tak od miesięcy, jeśli nie lat. I to był właśnie ten moment, że ja sobie uświadomiłam, w jak wielkim kołowrotku byłam, ale dopiero jak wyszłam z tego kołowrotka. I tu jakby wszystkie te spięcia, które miałam w ciele, to tam było i gdybym się przyjrzała temu wcześniej, to wyłapałabym to wcześniej. Ale że rozwój właśnie, gonitwa, tutaj więcej trzeba, tu trzeba szybciej, no to ja byłam cały czas tutaj i ignorowałam to kompletnie. Ja chciałem spytać, bo zainteresował mnie temat tych drobnych zmian, które wspominałeś, że można wprowadzić, żeby zapobiegać wypaleniu zawodowego. Ja bym chciał tutaj poprosić, no może tak z jakieś 3 przykłady, bo naprawdę mi się bardzo spodobało to, żeby mieć na przykład większe poczucie sprawczości, no to po prostu zacząć więcej udzielać na spotkaniach. To jest taki fajny, mały, konkretny przykład. Czy masz może więcej takich? Tak. Mam cały zestaw, ale dobrze. Pierwszy to są przerwy. Takie dość regularne, mogą być króciutkie. Chodzi o to, żeby oderwać się od ekranów, żeby najlepiej popatrzeć w dal na zielone, to co mieliśmy na szkoleniach BHP. I to jest bardzo dobry w ogóle pomysł, dlatego że wyrywamy się trochę z kontekstu i trochę zmieniamy położenie, ale też dlatego, że przestajemy siedzieć, bo to, co nam jest bardzo potrzebne, to jest ruch. I to jest druga rzecz, czyli regularny ruch, który dostarczy nam tlenu, więc oczywiście będziemy bardziej efektywni, będziemy lepiej pracować, ale też pozwoli nam się jakoś tam zrelaksować. Tak, to się czasami mówi, że odpinamy wrotki. Możemy przypiąć wrotki i jeździć na wrotkach, ale chodzi o to, żeby się zrelaksować, żeby puścić po prostu to ciśnienie, które jednak się u nas generuje w takim życiu zawodowym i poszukanie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. My bardzo często zapominamy o tym
I często jest tak, że właśnie jak skupiamy się bardzo długo na pracy i zapominamy w ogóle o tym, co kiedyś lubiliśmy. I ja pamiętam, że to był dla mnie też taki moment przełomowy, że ja sobie uświadomiłam, że od bardzo dawna nic nie robiłam dla przyjemności, że robię tylko takie rzeczy, które powinnam, no bo się z nimi nie wyrabiam, bo jest ich tak dużo, że no już w zasadzie nie ma tam przestrzeni na nic innego. I jak nagle zwolniło mi się trochę czasu, to się okazało, że ja nie wiem, co ja mam robić z tym czasem, bo ja nie wiem, co mi sprawia przyjemność. Więc to jest też taka rzecz, która może nas z tego wyciągnąć. I ta przyjemność, no najlepiej, żeby nie była przy komputerze znowu z ekranami czy z telefonem, tylko żeby ona była w jakimś takim innym kontekście. Dobrze, no to ja przejdę do ostatniego pytania, które nas troszeczkę wróci do tematu sztucznej inteligencji, ale też no, dwie kobiety z branży IT rozmawiają. No, nie da się przebyć tej rozmowy, nie poruszając tematu różnorodności, równości, inkluzywności. Powiedz mi, jak myślisz, w twoim odczuciu, cała ta rewolucja związana ze sztuczną inteligencją, gdzie nas doprowadzi właśnie w tym obszarze różnorodności i równości? I oczywiście płciowej, ale nie tylko, w każdym wymiarze. No to jest ciekawe pytanie, bo dużo zależy tutaj od nas, bo narzędzia narzędziami, ale jeśli my nie będziemy chcieć ich wykorzystać, tak jak mieliśmy chociażby te przykłady związane z biasem, tak? Czyli że jeśli nam nie będzie zależało na tym, żeby pracować w takich różnorodnych, inkluzywnych zespołach, to taka metoda kija może na nas nie zadziałać. Ja mam doświadczenia pracy w bardzo różnorodnych zespołach i no to jest niesamowite, jak dużo to wnosi. Ale z drugiej strony, ja to kilka razy próbowałam wytłumaczyć komuś, kto uważał, że najlepiej jest pracować z ludźmi takimi jak ja, bo jest łatwiej po prostu się komunikować. No to jest prawda, że faktycznie na początku jest trochę łatwiej, ale niepomiernie lepsze rezultaty my tworzymy, jak pracujemy w zespołach, które są różnorodne. Dlatego, że mamy różne pomysły, różne punkty widzenia. Ktoś podniesie rękę i zmieni tak naprawdę całą dyskusję. Pamiętam taką historię jakiegoś startupu z Doliny Krzemowej, który robił aplikację na iPhone'a i wszyscy używali Androidów. No i ten startup upadł, jakby możecie się domyślić, bo no nie mieli tej perspektywy użytkowników iPhone'a. Już nie mówię o samym sprzęcie, bo oczywiście mieli telefony do testowania, ale to nie o to chodzi. Chodzi o taką różnorodność, no chociażby w takim bardzo przyziemnej rzeczy, jak korzystanie z jakiegoś urządzenia, bo to jednak trochę jest innego rodzaju doświadczenie. I ta historia, ona jest jedną z moich ulubionych, dlatego że pokazuje, że jak nie otaczamy się właśnie ludźmi, którzy są trochę inni, bo ja wiele razy gdzieś tam spotykałam się z tym, że jak miałam coś innego, inaczej niż reszta, to raczej się to spotykało z tym, że no nie było to dobrze widziane. Że głupio się było przyznać na forum na przykład, że nie wiem, nie idę na najnowszy film Star Wars, tak? Że to raczej się nie rozmawiało o takich sprawach, bo cały zespół szedł i w ogóle to było całe wydarzenie. I to jest jakiś taki trywialny przykład, ale chodzi o to, że jeśli my nie będziemy mieć otwartości w sobie na to, że ktoś może widzieć świat inaczej, mieć inne wybory, chcieć robić inne rzeczy, to nie będzie w nas my nie będziemy korzystać jakby z tej różnorodności, tylko będziemy cały czas robić to takie przeciąganie liny i udowadniać komuś, że nie ma racji, bo. I tak kiedyś czytałam taki komentarz o tym, że no tak mówicie o tym diversity, a ja już nie pamiętam, czy on był prawicowy, czy lewicowy, no załóżmy, że był prawicowy i pracował w bardzo mocno lewicowym zespole. I mówi, to jest dopiero dyskryminacja. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, że to diversity, ono jest takie dużo szersze niż to, co my widzimy na pierwszy rzut oka. Że te poglądy, które mamy, właśnie ta historia, edukacja chociażby, rodzaj doświadczenia, który mamy, to wszystko buduje nam jakąś taką różnorodność, która wpływa na to, że my po prostu robimy lepszej jakości oprogramowanie. Ja wiem, że to
nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jak widać, jak wyglądają dyskusje, jakie pytania ludzie zadają, na jakie rzeczy patrzą, że dla kogoś to jest ważne, a ktoś ma znajomego, który ma jakąś tam historię i opowie tą historię i już otworzy oczy reszcie, no to my dochodzimy do takich rozwiązań, których nigdy jedna osoba by nie, albo osoby, które są po prostu bardzo do siebie podobne, by nie stworzyły. I właśnie to jest ta magia, ale mam wrażenie, że bardzo ciężko jest to kogoś przekonać do tego, jeśli ktoś tego nigdy w życiu nie doświadczył. I tu jest dla mnie takie wyzwanie i takie marzenie może, że żeby znaleźć jakiś sposób, żeby przekonać ludzi do tego, że oni zyskają na tym, bez zmuszania ich do tego. Tylko żeby oni chcieli to robić, bo będą widzieć w tym sens i będą chcieli w związku z tym podjąć te pierwsze kroki, które są związane z trochę trudniejszą komunikacją, do tego, żeby osiągać po prostu długofalowo lepsze rezultaty. I myślę, że do tego wystarczy taka masa krytyczna, tak? I potem to już pójdzie. Może nawet już jesteśmy gdzieś w okolicy, miejmy nadzieję. Tak, jesteśmy dużo bliżej i to też widać i na konferencjach, i po tematach, które na tych konferencjach się pojawiają, ale też w kuluarach, jak ludzie rozmawiają. Coraz mniej jest takich wykluczeń, coraz więcej jest takiej otwartości na każdą inność tak naprawdę, bo to nie chodzi o to, żebyśmy mieli jakieś KPI-e znowu, które będą nam o tym mówić, tylko o tym, że jak ja podchodzę do drugiego człowieka, to nie myślę sobie, on tam ma inny niż ja, to znaczy, że ma źle. Tylko żebyśmy mieli taką, czyli tak to można robić inaczej i tak jest dobrze, nie? To jest ciekawe. I żebym ja podchodziła do kogoś, kto jest starszy, młodszy ode mnie, ma inne poglądy, trochę inaczej wygląda, inaczej się komunikuje na przykład. No i zamiast oceniać od razu tę osobę i wrzucać do jakiegoś wora, to żeby po prostu powiedzieć, okej, to jest jakiś ciekawy dla mnie człowiek, inny trochę niż ja, co my możemy wygrać w tej komunikacji? Co my możemy tutaj osiągnąć takiego, czego ja się nauczę od tej osoby i czego ta osoba się może nauczyć ode mnie? Bo my z reguły zadajemy tylko to ostatnie pytanie. Czyli co ja mogę powiedzieć tej osobie, żeby ona wiedziała lepiej? Bo ja wiem najlepiej, więc jak się podzielę, to ona się czegoś dowie, nie? Olu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Rozmawiałyśmy długo o sztucznej inteligencji, o wyzwaniach, które stoją przed nami w związku z tym, jak określać i testować sztuczną inteligencję, co to znaczy ta dobra jakość naszych modeli, jak zawrzeć w niej też wartości społeczne i kulturowe. Ale rozmawiałyśmy też o wypaleniu zawodowym, o tym, jak go unikać, jak być czujnym. No i oczywiście rozmawiałyśmy o otwartości, o ciekawości drugiego człowieka. Bardzo dziękuję i zapraszam też do obejrzenia innych odcinków, poprzednich i przyszłych Alexa Stage, dostępne na naszym kanale YouTube i na Spotify. Bardzo dziękuję. Dzięki. Alexa Stage.